Cześć, witam wszystkich, Wojtek z tej strony. Słuchajcie, za kilka tygodni mamy w Polsce premierę celownika firmy Hikmikro. Chodzi mianowicie o model Alpex 4K. Jest to następca modelu Alpex, z tym, że będzie wersja występująca z dalmierzem oraz bez dalmierza. No mam to szczęście, że w połowie stycznia dostałem tutaj do testów taki celownik. Pokażę Wam, jak on wygląda. Nie wiem, czy jest to wersja prototypowa, czy jest to wersja finalna, jakkolwiek no, celownik jest w pełni funkcjonalny. Nie będę Wam robił unboxingu opakowania, ponieważ to nie jest zakup odkurzacza piorącego i konkurs na to, który sprzedawca więcej końcówek Wam włoży do kartonu. Także generalnie celownik będzie występował z iluminatorem lub bez iluminatora, będzie z dalmierzem lub bez dalmierza. Akurat wersja, którą posiadam tutaj, to jest wersja z dalmierzem. Na czym się skupię, to jest to, że chciałbym w zasadzie pokazać Wam różnice, jakie występują między wersją pierwszą Alpexa, tą, którą no już ponad rok, czy tam chyba około 2 lat mamy na rynku. W zasadzie skupię się tylko na różnicach, jakie zaobserwowałem. No w zasadzie nie mam tego celownika wystarczająco długo, żeby go rozszyfrować od A do Z, natomiast no takie pierwsze rzeczy, które mi się rzucają w oko, na pewno się z Wami podzielę tymi informacjami. Od czego zacznę? To jest to, że w zasadzie design zewnętrzny celownika 4K od wersji zwykłej, w zasadzie jest to kopia 1:1. Długość, w zasadzie wymiary zewnętrzne na oko są identyczne. Jedyna różnica, jaką zaobserwowałem, to jest tutaj na panelu przycisków funkcyjnych. Tutaj jest ona wypukła. Natomiast w modelu Alpex zwykłym jest zwyczajnie tutaj gładka, na równo z tubusem. Także jakie różnice zostały poczynione w celowniku 4K względem pierwszej wersji Alpexa? No pierwszą taką najbardziej znaczącą różnicą to jest to, że został celownik wyposażony w dalmierz. No dalmierz generalnie, zobaczcie, no jest bardzo mały. W zasadzie naprawdę zgrabnie to wygląda. Nie jest to żaden odstający element w jakiś tam sposób stanowiący jakąś tam przeszkodę w zapięciu futerału lub jakieś niebezpieczeństwo, że jakiś krzak nam tutaj podejdzie w trakcie noszenia broni i tutaj możemy coś uszkodzić. No tak, na pewno nic takiego miejsca mieć nie będzie. Drugą rzeczą, którą na pewno tu na plus została zmieniona, to jest zasilanie. Oczywiście w jednym i w drugim celowniku mamy wbudowane ogniwo, natomiast no tutaj dodatkowo producent, w odróżnieniu od wersji Alpex pierwszej, gdzie mieliśmy do czynienia z bateriami CR123 lub tutaj odpowiednik akumulatora 16340, który tak naprawdę no, w pierwszej wersji to była jakaś, no, można powiedzieć, no, nieporozumienie, ponieważ on tam, nie wiem, 30-20 minut tylko wytrzymywał. Natomiast no, tutaj mamy baterię 18650, którą sobie wkładamy tutaj w miejsce lewej wieży. Z uwagi na zastosowanie tego akumulatora obsługa tutaj zoomu została przeniesiona na górną wieżę, ponieważ w wersji pierwszej tego celownika mieliśmy obsługę właśnie tutaj w miejscu, gdzie tutaj w tym momencie wkładamy baterię. Także no to musiało zostać zmienione. Drugą istotną zmianą jest port ładowania USB. W celowniku Alpex 4K mamy tutaj z boku ten port. Natomiast w pierwszej wersji celownika mieliśmy go tutaj. Trzeba było odkręcić po prostu boczną, prawą tutaj wieżę boczną. I tu mieliśmy port ładowania USB-C. Nie wiem, czy widać, ale o. Także no to jest na pewno na plus zrobione. Kolejnym takim no, dużym plusem tutaj, który został zrobiony, to jest wielkość ekranu.
w celowniku tutaj 4K został powiększony ekran, przez co widziane obiekty no, są dużo większe aniżeli w wersji tutaj pierwszej. Też wiele osób narzekało, że no, ten ekran w wersji Alpexa pierwszej był no, mały. Tutaj ten problem został rozwiązany. Ekran zastosowany jest naprawdę duży. Jeśli chodzi o menu, w zasadzie niewiele się zmieniło. Jeżeli mamy wersję z dalmierzem, no to doszły nam opcje tutaj włączenia, wyłączenia tego dalmierza, zmiana jednostek metrycznych na yardy. Co jeszcze? Aha, ciekawą rzeczą jest to, że celownik posiada funkcję, jeżeli mamy go założonego na karabinie, jeżeli przechylimy go, czyli de facto tak jakbyśmy odkładali karabin na bok, celownik wygasza się samoistnie, to samo w lewo, prawo. No dziwną rzeczą, którą tutaj zrobili, że wyłącza się w chwili, kiedy dajemy obiektyw w dół, natomiast nie wyłącza się, kiedy dajemy obiektyw w górę, więc no ja nigdy karabinu lufą w dół nie odkładałem, ale myślę, że to jest kwestia po prostu tutaj zgłoszenia problemu i rozwiązania go, żeby to w drugą stronę zrobili, no bo w Polsce każdy nosi karabin w zasadzie lufą skierowaną w górę, jak niesiemy go na plecach, lub jeżeli go odkładamy na ambonie, no to wiadomo, że no nikt raczej lufą w dół karabinu nie kładzie, ale to jest, myślę, to jest taki szczegół. Co jeszcze bym chciał Wam powiedzieć? Aha, jedna bardzo ważna rzecz. W celowniku, zobaczcie, tutaj mamy takie suwadło. To jest bardzo fajna rzecz, mianowicie jest to przysłona. Przysłona służy nam do tego, abyśmy sobie mogli regulować ilość światła wpadającego do obiektywu. Na pewno będzie to bardzo fajna funkcja, jeżeli pojedziemy sobie na strzelnicę w trybie dziennym, jeżeli będziemy mieli słońce, dużo światła, żebyśmy mieli dobrą ostrość, żeby nam tutaj żadne refleksy od strony słońca nam nie zakłócały widoczności. Będziemy sobie mogli tą przysłonę przymknąć. Dzięki temu również uzyskamy dużą głębię ostrości, przez co nie trzeba będzie korygować tej ostrości na obiektywie. Generalnie tak, w pierwszej wersji celownika wiele osób zgłaszało mi problem, że się ciężko reguluje ostrość tutaj na obiektywie. No tutaj tego problemu nie ma, ostrość się reguluje bardzo łatwo, także że ten problem też został rozwiązany. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć z takich rzeczy, które na pewno będą miały znaczenie, jeżeli będziecie chcieli sobie ten celownik kupić, mianowicie jakość obrazu, no bo no myślę, że tutaj to jest głównym wyznacznikiem tego, czy myśliwy kupuje celownik, czy danej firmy, i tutaj na pewno sugeruje się tym, jak ta jakość obrazu wygląda na tle konkurencji. Powiem tak, mogę się ustosunkować tylko do poprzedniej wersji, ponieważ dzisiaj miałem okazję zabrać oba do łowiska, porównałem je i powiem Wam tak, co jest bardzo ciekawe, mianowicie przy iluminatorze 940 jakość obrazu między pierwszą wersją a Alpexem 4K, no mogę powiedzieć szczerze, że to jest przepaść. Przy iluminatorze 940 po prostu, no tutaj 4K go, no mogę powiedzieć szczerze, że go deklasuje. Bawiłem się tym iluminatorem, ustawiałem go na różne sposoby. Akurat używałem iluminatora X-Hoga Pro, czyli z trzema 940, 850 i latarka. I powiem Wam szczerze, zresztą nagrałem jakieś tam porównanie sobie, sami będziecie mogli zobaczyć, że przy 940 naprawdę Alpex 4K jest naprawdę mega lepszy w porównaniu do starszej wersji. Przy 850 powiem Wam, że ta różnica no już nie jest tak duża. W zasadzie nie wiem, czy jest w ogóle, bo to tak naprawdę będę musiał, ja nie miałem jeszcze okazji zerknąć tutaj na jeden czy drugi film. Natomiast wokół powiem Wam, że między jednym a drugim przy 850, czyli przy mocnej diodzie, no za bardzo nie widziałem różnicy w jakości obrazu. Natomiast
Przy starszej wersji, jeżeli przełączałem diodę na 850, to po prostu obraz robił się nieporównywalnie lepszy, więc to na pewno jest tutaj na plus tego nowego celownika, że przy 940 naprawdę jest tutaj dużo lepsza jakość obrazu. W wersji 4K Wam powiem, że między 850 a 940 nie było była oczywiście zmiana tutaj jakości, natomiast nie była ona tak drastyczna jak w przypadku tej starszej wersji, więc na pewno tutaj osoby, które będą chciały głównie korzystać z tego iluminatora niewidocznego dla zwierzyny, czyli 940, no tutaj na pewno zobaczą dużą poprawę. Też nagrałem Wam taki filmik, w którym sobie przełączam te diody w trybie live, więc sobie zobaczycie jak ta przy pierwszym celowniku i przy drugim jak ta jakość obrazu wpływa, jak długozwiązki iluminatora wpływa na jakość obrazu. Także przy 4K nie było to aż tak znaczące jak przy wersji pierwszej. Co do samego dalmierza, no bo pewnie większość z Was będzie kupowała ten celownik z myślą o dalmierzu. I teraz tak, generalnie no dzisiaj miałem trochę deszczową pogodę, trochę mgły. Przy dobrej pogodzie bez problemu 700-800 metrów udało mi się zmierzyć. Nie wiem do dzisiaj do jakiej odległości tam mierzyłem, 600 chyba ileś metrów tam spokojnie mi to mierzyło, ale naprawdę no było tak trochę mrzawka, ona bardzo mocno ogranicza tutaj to odbicie wiązki laseru. Także no tutaj ta odległość była troszkę ograniczona. Natomiast no mogę Wam powiedzieć śmiało, że ten dalmierz naprawdę robi robotę, działa fajnie i tutaj na pewno nie będzie rozczarowania, jeśli chodzi o tutaj działanie tego dalmierza. Jeśli chodzi o wielkość tutaj ekranów wyświetlacza w wersji 4K, widziane obiekty dużo bardziej mamy bliżej oka niżeli w wersji tutaj pierwszej. Mamy bazowe powiększenie 3,5 w jednej i w drugiej wersji, natomiast no tutaj w wersji 4K obserwowane obiekty wydają mi się zdecydowanie bliżej oka. Wynika to z tego, że po pierwsze wyświetlacz jest większy i on jest bliżej oka, przez co mamy tutaj wrażenie, że obserwowany obiekt jest znacząco bliżej niż w wersji poprzedniej. Nie widać tego na filmie, no bo kamera rejestruje nam tylko to, co widzi obiektyw, a nie rejestruje tego, co widzimy wokół. Więc tutaj też się proszę nie sugerować tym, że na filmie jakaś tam sarna czy sarny są tak daleko. Także myślę, że tutaj naprawdę będzie to dobry produkt. Tutaj widzimy sarnę, odległość 133 metry, iluminator 940, przybliżenie 3,5, przybliżenie razy 7. Tutaj już widać przybliżenie razy 14, widać zarys, tutaj mamy fartuszek u sarenki, także no powiem Wam na 940 rewelacja, przybliżenie 28. Także zobaczcie, na 130 metrów spokojnie można rozróżnić, że jest to sarna, koza, nie tylko przy ewentualnym tutaj porożu. Zobaczcie, iluminator teraz dioda 850. No obraz zdecydowanie ładniejszy. Przybliżenie razy 7. No zdecydowanie tutaj obraz nabiera ostrości przy mocniejszej diodzie. Razy 14. Razy 28. Razy 14. Także naprawdę tutaj no, według mnie bardzo dobrze widać. Rozglądam się po otoczeniu. Ale widoczna jest tutaj postura, chyba sarenka to będzie.
366 metrów pokazuje dalmierz. Skupiam wiązkę iluminatora. Zobaczcie, bardzo, bardzo ładny. Tutaj kontur zwierza się ukazuje. Dobrze doświetlony. Zobaczcie, 366 metrów. Mamy tutaj posturę sarny, także myślę, że to jest naprawdę, naprawdę imponujące. Mówię, pogoda delikatnie jest taka mglista, także zobaczcie, 860 metrów do ambony. Też mamy tutaj sarenki. Zmieniam 940, 850. No wyraźnie tutaj poprawa jest tego obrazu przy 850, także no fajnie, że ten iluminator ma taką możliwość, że sobie przerzucamy te diody. Zajmuje to ułamek sekundy i możemy sobie tą widoczność naprawdę poprawić na dalszym dystansie. Tutaj sobie sarenki odpoczywają. Tutaj przechodzimy do bezpośredniego porównania jakości obrazu obu celowników. U góry mamy Alpexa 4K, na dole mamy Alpexa pierwszej generacji, iluminator 940, X-Hawk Pro. Odległość do saren tutaj mamy około 170 metrów. Także no tutaj zdecydowanie Alpex 4K przy 940 no, wykazuje przewagę w jakości obrazu bezspornie. Przechodzimy do długości wiązki 850. Że tutaj już generalnie sytuacja diametralnie się zmienia. Widzimy na dole, że obraz jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie wiem nawet, czy nie jest delikatnie lepiej w Alpexie tutaj starszej generacji przy długości wiązki 850. Także zobaczcie, naprawdę, naprawdę jest dobrze. Dziękuję za uwagę. To wszystko z mojej strony na tą chwilę. Pozdrawiam, Dashboard. Do zobaczenia w kniei.